Czy jesteście ciekawi, jak wygląda Kłodzko rok po powodzi? Czy wiecie, że Czechosłowacja rościła sobie prawa do ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej, albo że w Kłodzku jest most, który często porównywany jest do słynnego mostu Karola w Pradze? Jeśli dodamy do tego piękne kościoły, ratusz i twierdzę, która nigdy nie została zdobyta szturmem, to mamy przepis na idealne miasto do zwiedzania. Zapraszam do Kłodzka. Powódź w ubiegłym roku mocno dotknęła Kłodzko. Najbardziej dramatyczny moment nastąpił 15 września 2024 roku. Pęknięcie bocznego wału zapory zbiornika retencyjnego w Stroniu Śląskim spowodowało gigantyczną, błyskawiczną falę wezbraniową. W Kłodzku Nysa Kłodzka osiągnęła stan około 630 cm, stan alarmowy to 240 cm, a w niektórych miejscach woda sięgała nawet powyżej 2 metrów powyżej poziomu terenu. Wiele domów wciąż nie jest w pełni wyremontowanych. Miasto powoli wraca do życia, ale stara część Kłodzka nadal nosi bardzo wyraźne ślady kataklizmu, co można zauważyć na załączonym filmiku. Kamieniczki jak z piernika z odpadającym od wody tynkiem, zamknięte sklepy i restauracje. Wiele wnętrz kamienic nie doczekało się jeszcze remontu. Większość ulic i mostów jest przejezdna, podstawowa infrastruktura działa. Jednak skutki żywiołu nadal są widoczne i odbudowa potrwa jeszcze co najmniej kilka lat. Turystyka mocno się odbiła w 2025 roku, ale nie wróciła do poziomu sprzed powodzi. Kłodzko, bez wątpienia, nie stanęło jeszcze całkiem na nogi po ubiegłorocznym kataklizmie, jednak zdecydowanie warto je odwiedzić już teraz, bo ma do zaoferowania naprawdę sporo atrakcji. Most żelazny, zbudowany w 1883 roku nad Nysą Kłodzką, zastąpił starszą przeprawę niszczoną przez wody. Początkowo zwany Końskim Mostem, łączył lewobrzeżne i prawobrzeżne dzielnice, będąc kluczową arterią aż do lat 80. XX wieku. Przebiegała tędy droga krajowa nr 8. Ten stalowy zabytek, wpisany na listę chronionych obiektów, wielokrotnie walczył z żywiołem. Po powodzi w 2024 roku wciąż czeka na pełny remont. Pierwsza wzmianka o kościele Matki Bożej Różańcowej pochodzi z 1350 roku. Obecna barokowa świątynia powstała w XVII wieku. Architektura zachwyca. To trójnawowa bazylika z 2 wieżami i cebulastymi hełmami. Podczas powodzi z września 2024 roku woda w kościele sięgała około 3 metrów. Zalało cały parter kościoła i klasztoru, a nurt rzeki uszkodził też fragment muru klasztornego. Obok kościoła Matki Bożej Różańcowej stoi klasztor ojców franciszkanów. Został zbudowany w 1731 roku. Ten barokowy kompleks jest jednym z najpiękniejszych franciszkańskich klasztorów na Dolnym Śląsku. Most gotycki nad Młynówką często nazywany jest Małym Mostem Karola z Pragi. Wyobraźcie sobie kamienne łuki, figury świętych spoglądające z balustrad i aura tajemniczości, która przenosi nas w czasy rycerzy i legend. Ale czy wiecie, że ten most kryje sekrety jajek i powodzi? Zacznijmy od historii. Most powstał w drugiej połowie XIV wieku, choć dokładna data budowy nie jest znana. Szacuje się, że ukończono go około 1390 roku. Zbudowano go na miejscu starszej, drewnianej przeprawy, która łączyła Stare Miasto z wyspą Piasek. W tamtych czasach był częścią miejskich fortyfikacji z bramą na drugim końcu chroniącą przed najeźdźcami.
W XVII i XVIII wieku przeszedł przebudowy. Dodano balustrady i ceglane nadbudówki filarów, co nadało mu barokowy sznyt. Architektonicznie to majstersztyk. Mierzy ponad 52 metry długości i zaledwie 4 metry szerokości, oparty na 4 przęsłach z 3 filarami i 2 przyczółkami. Zbudowany z piaskowcowych ciosów i cegły, a zaprawa? Legenda mówi, że to wapno zmieszane z białkami kurzych jaj, stąd potoczna nazwa Most na jajach. Ta mieszanka miała zapewnić niesamowitą trwałość i faktycznie most przetrwał liczne powodzie, w tym tę z 1997 roku. Na balustradach stoją figury świętych Nepomucena, patrona mostów, Franciszka Ksawerego, Wacława, a także Pieta, krzyż z Chrystusem i kolumna z Matką Boską. To one nadają mostowi ten praski klimat. Jest mniejszy, ale równie urokliwy. Dziś to ikona kłodzka przyciągająca turystów z całego świata. Spacerując po nim, czujecie powiew historii. Ratusz w Kłodzku to imponująca budowla, która stoi tu od wieków, świadcząc o burzliwej przeszłości tego miasta. Początki ratusza sięgają XIV wieku. Pierwszy, prawdopodobnie drewniany, wspomniano w 1342 roku. Pożary niszczyły go wielokrotnie. Odbudowano go z murowanych cegieł, a pod koniec XIV stulecia zyskał solidną formę. Ale to, co widzimy dziś, to neorenesansowy klejnot wzniesiony pod koniec XIX wieku. Ratusz rozbudowano na całą pierzeję rynku, łącząc elegancję z funkcjonalnością. Spójrzcie na wieżę zegarową, to relikt z XVII wieku, ocalały z poprzednich wersji budynku. W 1896 roku zamontowano tu zegar podtrzymywany przez rzeźbę lwa z herbu Kłodzka, symbol siły i dumy miasta. Fasada zachwyca ornamentami, kolumnami i detalami w stylu neorenesansu, przypominając o bogatej historii regionu. Ratusz przetrwał wojny i klęski, stając się bezcennym skarbem Dolnego Śląska. Niestety nie jest on udostępniony do zwiedzania. Tuż przy wejściu do ratusza znajduje się barokowa studnia z fontanną z przełomu XVII i XVIII wieku. Po środku u góry wznosi się figurka stojącego czeskiego lwa, wspierającego się przed nimi łapami na tarczy herbowej. Na głowie lwa widnieje korona. Poniżej na postumencie widać 4 delfiny. W 1676 roku ogromny pożar pochłania domy, a niedługo potem dżuma zabiera setki dusz. Mieszkańcy w akcie desperacji i wdzięczności za ocalenie postanawiają wznieść monument, wotum dziękczynne dla Najświętszej Maryi Panny. Tak, w 1680 roku powstaje kolumna wotywna Najświętszej Maryi Panny, perła późnego baroku. Rynek w Kłodzku, oficjalnie zwany Placem Bolesława Chrobrego, wytyczony został w pierwszej połowie XIV wieku. Przetrwał pożary, oblężenia i powodzie, stając się integralną częścią zabytkowej Starówki. Otaczające rynek kamienice to prawdziwy skarb architektury, gdzie renesans, barok i neoklasycyzm splatają się w harmonijną całość. W samym sercu rynku, pod numerem 13, stoi kamienica, która od ponad 400 lat skrywa jedną z najstarszych aptek w Polsce. W 1644 roku kłodzki aptekarz Erasmus Leranus
kupił ten budynek i otworzył w nim aptekę nazwaną Pod Murzynem. Nazwa pochodzi od barokowej rzeźby murzynki zdobiącej wejście, symbolizującej egzotyczne składniki leków sprowadzonych z daleka. Kamienica uszkodzona podczas oblężeń została odbudowana w stylu neoklasycystycznym, a dziś apteka nadal działa. Tuż obok ratusza, na środku rynku, stoi pręgierz, kamienny słup, który niegdyś służył do publicznego karania przestępców. Przywiązywano do niego winnych za kradzieże, oszustwa czy awantury, wystawiając na pośmiewisko tłumu. Oryginalny pręgierz XVI wieku nie przetrwał, ale dzisiejsza rekonstrukcja z 2011 roku wiernie oddaje jego wygląd. Wysoki na kilka metrów, z żelaznymi obręczami i łańcuchami. Czarna Brama to barokowa perełka z 1703 roku. Stoi dumnie przy kolegiacie w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jako pamiątka po dawnym cmentarzu, wzniesiona jako północne wejście na otoczone murem groby, przetrwała likwidację nekropolii dzięki ciasnemu przejściu. Ozdobiona rzeźbami świętych, kryje w sobie echa XVIII-wiecznych tajemnic. Dziś to symbol historii Kłodzka, brama do przeszłości, która wciąż intryguje turystów. Kolegiata w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to perła gotyku i baroku, najstarsza zachowana świątynia w mieście. Jej korzenie sięgają 1194 roku, kiedy joannici, rycerze szpitalnicy, wznieśli tu skromny drewniany kościółek. Obecnie trójnawowa, gotycka bazylika z 7 przęsłami, długa na 62 metry, z 3 apsydami i 2 wieżami, wyższą białą i niższą czarną. Budowa trwała wieki, przerywana wojnami husyckimi. W 1624 roku jezuici przyjęli kościół i odmienili go w barokowy klejnot. Sieciowe sklepienia nawy głównej wyglądają jak delikatna pajęczyna z kamienia, a ściany toną w kolorowych polichromiach i bogatych sztukateriach, które ożywiają biblijne historie. Ta bazylika to mieszanka gotyckiej surowości i barokowego przepychu, symbol wiary i artystycznego geniuszu, który zachwyca każdego. Wyobraźcie sobie górę, która kryje w sobie labirynt korytarzy dłuższy niż 40 km, mury, które przetrwały oblężenia i wojny oraz historie pełne duchów i skarbów. To twierdza Kłodzko. Pierwsza wzmianka o grodzie na Górze Fortecznej pochodzi z 981 roku z kroniki czeskiego mnicha Kosmasa. To był drewniany warowny punkt, strategicznie położony nad miastem Kłodzko. W 1114 roku czeski książę Sobiesław spalił go do gołej ziemi podczas walk o sukcesję, ale już 15 lat później odbudował, osadzając tu kasztelana Grondzaty. Przez wieki gród ewoluował w murowany zamek, rezydencję władców ziemi kłodzkiej. Prawdziwa twierdza narodziła się w XVI wieku, kiedy została rozbudowana o zamek średni i niższy, tworząc potężny system obronny. Podczas wojny 30-letniej powstało dzieło koronowe, 3 bastiony połączone kurtynami. Później fortyfikacje urosły do rangi niezdobytej bestii. Twierdza służyła jako więzienie, a w 1970 roku kręcono tu sceny do 4 pancernych i psa. Ciekawostki? Podziemne labirynty kontrminowe, gdzie żołnierze czaili się na wrogów, pełne pułapek i legend o duchach. Dziś to atrakcja turystyczna. Zwiedzajcie bastiony, korytarze i wystawy. Bilety podzielone są na różne strefy. Jest również dostępne zwiedzanie z przewodnikiem. Ceny są dostępne na oficjalnej stronie twierdzy. Kłodzko liczy sobie ponad 1000 lat,
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 981 roku. Przez wieki należało do Królestwa Czech, było odrębnym hrabstwem, opierało się najazdom i rozwijało jako ośrodek handlu i rzemiosła. W 1003 roku na chwilę zdobył je Bolesław Chrobry, ale wróciło pod czeskie panowanie. Po wojnach śląskich w XVIII wieku przeszło pod pruskie rządy, a po II wojnie światowej stało się polskie z masowymi przesiedleniami. Czas na kilka ciekawostek o Kłodzku. To miasto kryje pod sobą sieć tuneli i piwnic, które w średniowieczu służyły jako magazyny, a później jako schrony. Dziś tworzą udostępnioną trasę turystyczną. Przez stulecia Kłodzko należało do korony czeskiej. Po II wojnie światowej Czechosłowacja jeszcze przez kilka lat domagała się jego przyłączenia, co doprowadziło do spięć dyplomatycznych z Polską. W XIX wieku niemieccy planiści uznawali Kłodzko za wzór urbanistyczny, który miał być wykorzystywany do planowania miast kolonialnych, m.in. w Afryce. W okolicach Kłodzka, zwłaszcza w górach stołowych i bystrzyckich, istniały tajne kompleksy militarne III Rzeszy. Budynek Poczty Polskiej na placu Władysława Jagiełły został wzniesiony w 1879 roku w eklektycznym stylu z neorenesansowymi i neobarokowymi akcentami. Na frontonie są rzeźby symbolizujące pocztę i transport. Sąd rejonowy w Kłodzku to relikt pruskiej ery z 1897 roku. Ten eklektyczny budynek z neogotyckimi elementami przetrwał wojny i zmiany granic, świadcząc o burzliwej historii regionu. Sąd sąsiaduje z więzieniem.